Będziemy omawiać bardzo ciekawą sprawę. Sprawę biskupa Liberiusza, bardzo zakłamaną, o czym mówił już papież Pius IX, błogosławiony Giovanni Maria Mastai Ferretti. Mamy kluczową rzecz do omówienia z historii Kościoła. Plotkę do obalenia. To już rzeczywiście skandaliczne, że tak wielu księży wiernych powtarzają tą plotkę. I to paradoks. Ci, którzy powołują się na przedsoborowe nauczanie, ignorują to przedsoborowe nauczanie, a powtarzają antykościelną starą plotkę, o której papież Pius IX w encyklice Quartus Supra mówił tak. Dzisiaj ujawnię coś, o czym mało kto wiedział. Tak jak kiedyś ujawniłem to, co ukrywają ci, co powołują się na słowa o dymie szatana, najczęściej o nich nie wiedząc, ale ktoś to kiedyś musiał ukryć. I ci, co często mówią o ślepym posłuszeństwu papieżowi, są ślepo posłuszni tym, co papieża oskarżają. Kościół oskarżają. Kiedy mówili, że dym szatana to jest Sobór Watykański II, przynajmniej tak sugerowali, i że papież rzekomo Paweł VI się spostrzegł pod koniec swego życia. No nie, papież Paweł VI nie mówił tam o soborze, tylko o braku zaufania do Kościoła. To jest ten dym szatana. Natomiast dzisiaj ci nowi schizmatycy twierdzą, że wcale nie sprzeciwiają się instytucjom Kościoła, lecz jedynie, że walczą w obronie praw swoich kościołów i swojego narodu, a nawet swojego władcy, które jak fantazjują, zostały przez nas pogwałcone. I czytamy dalej papieża Piusa IX. Quartus Supra, 1873 rok. I w tym punkcie nie wahają się przypisać nam i Stolicy Apostolskiej wszelkich przyczyn obecnego zamieszania, jak to już się stało ze strony schizmatyków wakacjańskich przeciwko świętemu Gelazemu, naszemu poprzednikowi, a nawet wcześniej ze strony Arian, którzy oczernili papieża Liberiusza, również naszego poprzednika, cesarzowi Konstantynowi, ponieważ odmówił potępienia świętego Atanazego. Ów papież, Liberiusz, według papieża Piusa IX odmówił potępienia świętego Atanazego, biskupa Aleksandrii i wejścia w komunię z tymi heretykami. To, co dzisiaj wielu wiernych powtarza na obronę arcybiskupa Lefebvra i jego nieposłuszeństwa w sprawie święceń, w których papież ma wszelką władzę, i niezgoda papieża na święcenia nie jest żadnym złamaniem przykazań, nie jest nawoływaniem do grzechu, a więc mamy obowiązek, szczególnie ci, co ślubowali posłuszeństwo, być tutaj wiernymi papieżowi. Żadna wyższa konieczność nie może być tłumaczeniem, bowiem gdyby była taka wyższa konieczność, to by oznaczało, że Duch Święty przestał czuwać nad Kościołem, a czuwa nad arcybiskupem Lefevrem i jego bractwem, a to sprzeczne z naszą wiarą, bo mamy obietnicę czuwania Ducha Świętego nad Kościołem, nawet więc gdyby bractwo zostało zamknięte, to Duch Święty poradziłby sobie bez bractwa, wobec czego nie ma wyższej konieczności. Papież ma pełną władzę zgadzać się i nie zgadzać na święcenia. I żadne choroby arcybiskupa, brak zaufania do Watykanu, jak to twierdził, żadne to, że namioty już zostały wynajęte, nie są argumentem. Ale wielu wiernych kapłanów bractwa mówi, że arcybiskup Lefebvre miał prawo być nieposłusznym. I ekskomunika na niego nałożona, a raczej przez niego zaciągnięta, nie była wcale ważna, tak jak nie była ważna ekskomunika papieża Liberiusza na Atanazym. A tutaj właśnie papież Pius IX błogosławiony w Quartus Supra mówi, że żadnej takiej ekskomuniki, czyli potępienia nie było. Nie było. Mówi, że to jest plotka Arian. I o tym też pisze biskup Michał Nowodworski pod koniec XIX wieku w tekście, który w ostatnim odcinku czytaliśmy i który skończyliśmy usterką techniczną na długim łacińskim cytacie, od którego tłumaczenia dzisiaj Państwu zacznę.
I on wprowadzał do tego tekstu takim zdaniem. Dla czytelnika znającego lacinę będzie to jeszcze jeden dowód wiancy falszu 4 poprzednio wspomnianych listów, bo nie tylko znajdzie tu wielką różnicę myśli, lecz i języka. Tutaj ten fragment łaciński będzie zaczynający się od quam vis sub imagine pacis, a tłumaczenie tego fragmentu brzmi w wersji tłumacza automatycznego tak. Chociaż pod pozorem pokoju wróg rodzaju ludzkiego może wydawać się bardziej zaciekle atakować członków Kościoła, to jednak wy, najmilsi kapłani w Bogu, okazaliście swoją doskonałą i jedyną w swoim rodzaju wiarę, która jest zarówno prawdopodobna, a raczej nieprawdopodobna. To po łacinie będzie, która to wiara jest zarówno wiarygodna w oczach Boga, jak i już wyznaczyliście męczenników ku przyszłej chwale. Dlatego z jakimż uwielbieniem, z jakimż radosnym głosem będę głosił zasługi waszej cnoty, umieszczone między smutkiem z waszej nieobecności, a radością chwały. Nie mogę znaleźć niczego poza tym, że wiem, iż mogę wam zaoferować bardziej prawdopodobne pocieszenie stąd, jeśli wierzycie, że zostałem z wami wygnany. Wreszcie wciąż czekam w tym oczekiwaniu, że trudniejsza konieczność chwilowo odciągnęła mnie od waszego towarzystwa, no i jestem bardzo zasmucony. Pragnąłem bowiem, najwierniejsi bracia, poświęcić się najpierw dla was wszystkich, aby przeze mnie wasza miłość miała większy przykład chwali. Niech to będzie jednak palmą waszych zasług, że najpierw doszliście od wytrwałości w wierze do chwalebnej chwali wyznania. Dlatego proszę was o waszą miłość, abyście uwierzyli, że jestem obecny z wami i abyście nie czuli mojej nieobecności w tym uczuciu, a zrozumiecie, że wystarczająco boleję, iż tymczasem jestem oddzielony od waszego towarzystwa. Wreszcie jak wielką chwałę osiągnęliście. Z tego możecie lepiej poznać, że jeśli ci, którzy zostali ukoronowani w prześladowaniu, mogli jedynie odczuć krwawe miecze prześladowcy przeciwko wam, żołnierze Boga oddani we wszystkim, doświadczywszy nawet fałszywych braci jako wrogów, odnieśliście zwycięstwo nad zdrajcami. O ileż ich przemoc mogła wzrosnąć na świecie, tak wielkie nagrody chwały spotykają świętych kapłanów. I czytamy dalej, co pisał biskup Michał Nowodworski o tym fragmencie. I człowiek, który tak pisze, który winszuje wygnanym biskupom, że za wiarę cierpią, który ubolewa, że jego dotąd wygnanie i cierpienie jeszcze się odwlóczy, ten sam w niespełna 3 lata miałby pisać nędzne listy, w których same niezgodne z historią znajdują się kłamstwa, w których przyczyną wygnania miała być nie jego wyznawcza stalość, lecz jakieś pokątne intrygi nieprzyjaciół, i w których jego kiedyś legat, który zaufanie jego zdradził, Wincenty Kapłański, świętą nazywa się duszą. To też zanim zobaczymy inne dowody, przekonywające, że Liberiusz nie popadł rzeczywiście w takie poniżenie, już z tego, co dotąd powiedzieliśmy, dostatecznie mogliśmy się przekonać, że 4 owe listy
na których głównie opiera się obwinienie Liberiusza, są nędznym dziełem jakiegoś ariańskiego podrabiacza, któremu chodziło o to, aby papieża tego przedstawić, przychylnym swojej błędnej doktrynie, aby jej tym sposobem dać uświęcenie najwyższej powagi religijnej na ziemi. Dlatego też podrabiaczów nie ograniczył się na podrobieniu jednego listu, ale ich podrobił aż 4. Uczony Izraelita Jaffe w przedmowie do swoich Regesta Pontificum pisze falszerze w przekonaniu, że za pomocą częstego powtarzania nędzne kłamstwo zdołają przedstawić jako wiarygodną prawdę. Częstokroć w tym samym przedmiocie na imię różnych papieży różne podrabiali pisma. To też możemy śmiało odrzucić nawet takie akta jako fałszywe, w których trudno dopatrzeć się śladu fałszu. Jeżeli tylko inne tego rodzaju akta, oczywiście fałszywymi się pokażą. Mamy w tych słowach uczonego badacza i objaśnienie, dlaczego aż 4 podrobiono listy Liberiusza. I zarazem nowe poparcie ich podrobienia, skoro z pomiędzy nich 2 najwidoczniejsze takiego podrobienia przedstawiają znaki. Tym sposobem tracą też znaczenie wszelkie i owe przypiski, jakie znajdują się przy drugim z podrobionych listów Liberiusza, a które chciano udać, jakby ręką świętego Hilarego napisane. Przypiski te są niby wykrzykniki świętego oburzenia przeciwko Liberiuszowi. W jednym z nich czytamy adnotację: jest to przewrotność ariańska. Robię tam uwagę ja, nie apostata. W drugim przekleństwo tobie, Liberiuszu, i towarzyszom twoim. W trzecim jeszcze drugi raz tobie przekleństwo i trzeci raz, winowajco Liberiuszu. Wykrzykniki te miały na celu lepiej uwydatnić przystąpienie Liberiusza do arianizmu. Falszerz jednak, jak najczęściej zdarza się falszerzom, złapał się na drobnej okoliczności. Do powyższych wykrzykników dołączył jeszcze historyczną adnotację. Wiarolomstwo zaś w Sirmium podpisane, jakie Liberiusz nazywa katolickim, podpisali następni. No i tu idzie szereg biskupów, z których niektórzy podpisali i podpisać mogli tylko pierwsze wyznanie wiary w Sirmium ułożone. Na pierwsze więc to wyznanie syrmijskie, chcąc nie chcąc, wskazał autor przypisków. A tymczasem właśnie święty Hilary tę pierwszą syrmijską formułę od wszelkiego podejrzenia herezji oczyścił. Jakżeby więc mógł ją tu nazywać wiarolomstwem słowami perfidia? Ale nie skończyliśmy jeszcze ze świadectwami upadku Liberiusza, minąwszy główną podstawę oskarżenia 4 owe podrobione listy. Stawiają nam jeszcze przeciwko temu papieżowi świadectwo 2 świętych, Atanazego i Hieronima. Powagi wielkie, jeżeli oni go potępią, daremna poprzednia praca nasza, chociaż najzupełniej uzasadniona. Przejdźmy więc do rozpoznania tych nowych świadectw. Rzeczywiście w 2 dziełach świętego Atanazego, w jego apologii przeciwko Arianom i w historii ariańskiej, znajduje się krótka wzmianka o upadku Liberiusza. Ale jak tę wzmiankę uważać należy, osądzi sam czytelnik, skoro mu powiemy po pierwsze, że oba dzieła napisane były jeszcze przed powrotem Liberiusza. No i 2,
że greccy historycy Kościoła Sokrates i Teodoret, którzy nie tylko wspomnione dzieła świętego Atanazego znali, ale całe ustępy z nich do swoich prac przenosili, o upadku Liberiusza nie tylko nic nie wiedzą, ale nawet z opowiadania swego nic podobnego przypuszczać nie pozwalają. A nareszcie po trzecie, że miejsca te dwa w obydwu dziełach w najzupełniejszej sprzeczności się znajdują z tym, co dalej w nich święty Atanazy pisze, przedstawiając tak w jednym jak w drugim Liberiusza jako mężnego wyznawcę wiary. Tak, jako mężnego wyznawcę wiary. Oczywiście ariańscy falszerze sławni z podobnych robót dla utwierdzenia wiary w upadek papieża dopisali wymyśloną przez siebie historię w niektórych egzemplarzach dzieł świętego Atanazego. Ale nie byli tyle oglądni, ażeby i w dalszym ich ciągu odpowiednie porobili zmiany, no i tym sposobem, żeby lepiej prawdę zatarli. Nie zatarli, więc fałsz się wydał. A święty Hieronim? Święty Hieronim o upadku Liberiusza mówi słów kilka w dwóch także swych dziełach, w swej kronice, no i w dziele o mężach sławnych. Ale świadectwa z tych dziel zaczerpnięte, bez względu już nawet na odkrycia fałszu, o jakich poprzednio mówiliśmy, słabną bardzo, skoro powszechnie uznaną jest rzeczą, że należą one do dzieł w wielu miejscach pofałszowanych. Protestancki uczony Scaliger o kronice świętego Hieronima mówi, że nie ma żadnego dzieła dawnego, którego by egzemplarze tak były pofałszowane jak tej kroniki. Nadto miejsce owo, w którym czytamy o upadku Liberiusza, nie znajduje się w najdawniejszych rękopisach, jakie się znajdują w Bibliotece Watykańskiej, równie jak w rękopisie, o jakim mówi Mansi, a jaki znajdował się za jego czasów w Luce. W drugim dziele De Viris Illustribus święty Hieronim wspomina o upadku Liberiusza nawiasowo, mówiąc o biskupie Akwilei Fortunancjanie, że ten to właśnie pobudził Liberiusza do podpisania się na herezję wówczas, kiedy właśnie papież zabierał się w drogę na wygnanie. Poprawię to, bo to może być mało zrozumiałe, taki szyk jest dziwny. Kiedy właśnie papież zabierał się w drogę na wygnanie, a na wygnanie wygnany został za wiarę, czyli przez swoją wiarę, poglądy wygnano go. Ależ to falsz najoczywistszy. Bo przecie ci, co za upadkiem Liberiusza obstają, w 3 lata później dopiero upadek ten naznaczają. Zresztą i pisarz, i historyk kościelny Rufin, który czas jakiś był w Akwilei i znał Fortunacjana, zapewnia, że o upadku Liberiusza nie mógł nic się dowiedzieć. Jakże więc Rufin, człowiek uczony, nie mógł się nic dowiedzieć o fakcie, który uroczystymi dokumentami miał być stwierdzony, nie mógł się nic dowiedzieć za życia Fortunacjana wówczas, kiedy ten Fortunacjan był przyczyną upadku Liberiusza? No jak? Nadto przeciwko autentyczności tego miejsca u świętego Hieronima mamy Cassiodora. Najuczeńszy ten w swoim czasie pisarz w rozgłośny swojej historii kompilował 3 historyków greckich: Sokrata, Sozomena i Teodoreta. Gdy przyszło mu mówić o Liberiuszu, z pomiędzy 3 wybrał najprzychylniejsze temu papieżowi opowiadanie Teodoreta, którego w żaden sposób z jego upadkiem pogodzić nie można, nie da się. A jednak wysoce on cenił i dobrze znał dzieło Hieronima De Viris Illustribus. Niepodobna więc przypuszczać, aby wręcz przeciw powadze wielbionego przez siebie męża
w opowiadaniu dziejów Liberiusza wybrał właśnie z 3 historyków dla najprzychylniejszego. Zachowanie się Kasiodora pokazuje tylko, że w znanych mu egzemplarzach dzieło świętego doktora Kościoła nie było wzmianki o upadku papieskim, jaką falszerzom udało się wpisać do innych egzemplarzy. A miejsce to sfalszowane pod pewnym względem dobrze, no bo zupełnie odpowiednio do 4 listów owych we fragmentach świętego Hilarego zawartych, gdzie Fortunacjanowi główna przypisana rola w dziele upadku Liberiuszowego. Możemy więc śmiało z powyższych uwag wyprowadzić ten wniosek, że co najmniej świadectwo z dzieł świętego Hieronima zaczerpnięte nader wątpliwej jest autentyczności. Ale wróćmy jeszcze do świętego Hilarego. W piśmie tego świętego przeciw Konstancjuszowi znajduje się frazes zwrócony do tego cesarza: nie wiem, czyś ty więcy zawinił, gdyś na wygnanie skazywał Liberiusza, czy też wówczas, gdyś go z wygnania zwracał. Słowa te mają być też świadectwem upadku Liberiusza, rzekomo. Ale w rzeczy samej, kogóż tu oskarża święty Hilary? Nie papieża, ale cesarza. Że ten cesarz wiele zawinił. No i zaprawdę wiele on zawinił przy powrocie Liberiusza, gdy wręcz przeciwko wszelkiemu porządkowi kościelnemu chciał w Rzymie obok niego utrzymać Feliksa przy rządach. Feliksa jako biskupa rzymskiego i tym sposobem podżegał ustawiczny niepokój i nielad w duchowieństwie rzymskim. Synod zebrany w Rimini błagał cesarza, aby nieladowi i zamieszaniu rzymskiego kościoła koniec położył. Święty Hilary, nie spodziewając się żadnego tych próśb skutku, przejęty boleścią na widok smutnego stanu kościoła, przeciwko sprawcy tego nieladu napisał gorzkie owe słowa. Tak sobie je przynajmniej zasadnie tłumaczyć możemy, bo o upadku Liberiusza nigdzie nie pisze on ani słowa, choć miał do tego dosyć okazji. Gdyby Liberiusz rzeczywiście podpisał w Sirmium polariańskie wyznanie wiary, nie mógłby nikt dać nam wyjaśnienia, dlaczego święty Hilary o tym nic za nic nie wspomina w dziele De Synodis, napisanym jedynie w tym celu, aby swoim rodakom rozjaśnić kwestię polariańskich formuł i aby im opisać to wszystko, co się w Sirmium w sprawie wiary działo. Wszakże opowiada tam o upadku powszechnie do owego czasu wielbionego obrońcy wiary starego Hozjusza Kordubeńskiego. Opowiada, że na polariańskie wyznanie zgodzili się Ursacjusz i Valens, a jednakże ani słowa o Liberiuszu. Ani słowa o Liberiuszu. Dotąd więc nie mamy przeciwko Liberiuszowi żadnego niewątpliwego świadectwa. Żadnego. Ale szereg świadków nieskończony. Pozostaje jeszcze historyk Sozomenus. Pisarz ten w swojej historii kościelnej tak opisuje to, co zaszło w Sirmium z papieżem. Po powrocie cesarza z Rzymu do Sirmium, ponieważ biskupi zachodni wysłali do niego poselstwo, wezwał on do siebie z wygnania Liberiusza. A że byli obecni tam posłowie biskupów wschodnich, przeto zebrawszy znajdujących się przy sobie kapłanów, napierał usilnie na papieża, aby ten przyznał, że syn nie jest współistotny ojcu. Nalegającymi prośbami skłonili do tego panującego Bazyliusz, Eustacjusz i Eleuzjusz, którzy najwięcej u niego wziętości mieli. Ci tedy połączyli w jednym wyznaniu to, co było przeciwko Pawłowi Samostańskiemu uchwalone,
równie jak wyznanie przy poświęceniu kościoła antiocheńskiego ułożone, dlatego niby, że niektórzy pod pozorem wyrazu współistotny swoje blandy utwierdzali. I tym sposobem sprawili, że Liberiusz, Atanazjusz i Aleksander, Serwerianus i Crescencjusz, którzy w Afryce biskupami byli, na to wyznanie się zgodzili. Podobnie zgodzili się Ursacjusz, Germiniusz Sirmiński i Walens z Mursji i wszyscy, którzy tam ze wschodu byli. Ale ze swej strony od Liberiusza pozyskali to, że wyklął utrzymującyk, jakoby syn nie był ojcu co do istoty i we wszystkim podobny. Bo gdy Eudozjusz i jego towarzysze, którzy w Antiochii herezji Aecjusza sprzyjali, otrzymali list Chozjusza, roznieśli zaraz wieść, że i Liberiusz potąpił wyrażenie współistotny i że wyznał, iż syn do ojca nie był podobny. Gdy się więc w ten sposób poslom zachodnim rzecz udała, cesarz pozwolił Liberiuszowi wrócić do Rzymu. A potem opowiada nasz historyk, jak z urządzeniem opatrzności boskiej Felix, który wraz z Liberiuszem miał rządzić kościołem rzymskim, po niejakim czasie umarł i tym sposobem rządy samemu pozostawił Liberiuszowi. Ale ostatnia jego zaraz wiadomość fałszywa, bo Felix po powrocie Liberiusza nie umarł, lecz został wygnany przez Rzymian i umarł na prowincji dopiero w 8 lat po swoim wypędzeniu. A i w całym opowiadaniu Sozomena wiele jest niedokładności, które z opowiadaniem świętego Hilarego i z innymi pewnymi faktami pogodzić trudno. A bez wątpienia więcej na wiarę zasługuje współczesny i blisko całej sprawy dotykający się Hilary niż Sozomen, który w 70 lat później pisał, jak sam przyznaje, z ariańskich czerpał źródeł. Z tego, co święty Hilary pisze, wnosić trzeba, że wysłańcy ariańskiego soboru ancyrańskiego, Bazyliusz i jego towarzysze, zataili ten kanon soboru, w którym wyraz współistotny był potąpiony. A dlaczegoż to robili? Dwór cały był arianizmem przejęty. Jeżeli więc ten kanon taili, to jedynie dlatego, że Liberiusz, który właśnie wówczas w Sirmium się znajdował, stał silnie przy wyrażeniu potępionym w Ancyrze. To też niepodobna przypuścić, aby ci sami biskupi, którzy się z kanonem swoim przed Liberiuszem taili, wymóc na nim mogli odrzucenie potępionego tam wyrazu, co właśnie w Sozomenie wiele chce wyczytywać. Przecież i sam Sozomen utrzymuje, że biskupi rzymscy od początku aż do jego czasów wytrwale stali przy wszystkich uchwałach nicejskich, a zatem i przy wyrażeniu współistotne. No i że stolica rzymska szczególnie opierała się zabiegom ariańskim i wszystkiej tej herezji odrostki na zachodzie starannie podcinała. Co tam się u was na czacie dzieje? Czytamy, dlaczego porównanie arcybiskupa Lefebvra do Atanazego czynione przez księży bractwa i wielu wiernych jest kompletnie niezasadne i opiera się na fałszerstwie, jak uczył papież Pius IX w Quartus Supra błogosławiony, no i biskup Michał Nowodworski. Opowiadanie więc Sozomena można sobie w ten sposób tłumaczyć, że wspomnieni wysłańcy Soboru Ancyrańskiego nie śmieli wprost domagać się od papieża odrzucenia wyrazu współistotny, ale przedstawili mu swoje przeciw temu wyrażeniu wątpliwości i w tej myśli odwoływali się na niektóre dawniejsze wyznania wiary, a mianowicie na wyznanie ułożone przeciw Pawłowi Samosateńskiemu, w którym ten wyraz współistotny w znaczeniu sabeliańskim był odrzucony. No i na wyznanie antiocheńskie, równie jak na pierwsze wyznanie ułożone w Sirmium,
przyznające synowi bóstwo i odwieczne rodzenie z ojca, ale pomijające wyrażenie współistotności. Liberiuszowi w ten sposób posłowie owi wydali się jako zwiastuny dobry nadziei, jako ludzie przeciwni tylko sabelianizmowi i złemu rozumieniu współistotności syna i dlatego jeszcze przeciwko temu wyrażeniu uprzedzeni, tak myślał papież Liberiusz. Mógł więc względem nich w ten sposób przyczajonych zachować się z taką łagodnością i wyrozumiałością, jaką w podobnych okolicznościach pokazywali dwaj wielcy obrońcy wiary, Atanazy i Hilary. Nie należy, pisał Atanazy właśnie o Bazylim i jego towarzyszach, za nieprzyjaciół uważać tych, którzy przyjęli wszystko, co w Nicei uchwalono, a tylko wątpliwości mają co do jednego wyrażenia współistotne. No bo nie widzimy w nich Arianów i nieprzyjaznych ojcom, ale rozprawiamy z nimi jak bracia z braćmi, będącymi tegoż samego sposobu myślenia, a różniącymi się tylko w jednym wyrazie. Podobnie wyraża się Hilary o tych samych biskupach, nazywa ich najdroższymi braćmi, wystawia ich zasługi, że na dworze cesarskim podkopali wziętość szpetnej doktryny ariańskiej. No i jak Atanazy zupełnie usprawiedliwiał ojców, którzy z tytułu potępienia Pawła Samosateńskiego odrzucili wyrażenie współistotne. Tak Hilary usprawiedliwiał posłów ancyrańskich, no tak samo jak on usprawiedliwiał posłów ancyrańskich. No i od wszelkiego podejrzenia herezji oczyszczał dwa wyżej wspomniane wyznania wiary antiocheńskie i pierwsze syrmijskie. Z takim więc samym umiarkowaniem i łagodnością mógł Liberiusz przyjąć przedstawienia Bazyliusza i Eleuzjusza, wierząc ich słowom, a nie mogąc przeniknąć jeszcze tajnych ich myśli, tym bardziej, że dopraszali się oni o potępienie tych, którzy utrzymywali, że syn nie jest ojcu co do istoty i we wszystkim podobny. Całe też opowiadanie Sozomena na to wychodzi, że papież nic więcej nie zrobił w Sirmium, jak tylko, że potępił anomeów, to jest, że potępił ścisłych Arianów, a z polarianami, którzy się prawowiernymi katolikami wyznawali, zachował się łagodnie i wyrozumiale. Tak, łagodnie i wyrozumiale. Żeby Liberiusz miał już ich przyjąć do jedności kościelnej, o tym Sozomen nie pisze ani słowa. Ale choćby to papież zrobił, któż by się ośmielił mu za to winę poczytywać, no i za herezję, skoro mu się oni za górliwych wyznawców jego wiary wydawali? Sozomen jednak, powtarzamy, milczy o tym, jakkolwiek później obszernie opisuje, jak partia tych samych biskupów, od Arianów prześladowana, dopraszała się Liberiusza o przyjęcie jej do jedności kościelnej, do której też wreszcie przypuszczoną została po zupełnym i bezwarunkowym podpisaniu się na wyznanie nicejskie. W ten sposób, tłumacząc opowiadanie Sozomena, możemy dobrze wyjaśnić sobie zachowanie się Liberiusza. W straszliwym ówczesnym położeniu Kościoła Liberiusz mógł łagodnie zachować się względem biskupów, którzy wymawiali się wprawdzie od przyjęcia nicejskiego wyrażenia współistotny, ale wymawiali się w sposób pozwalający dobrze rozumieć o ich prawowierności i którzy stanowczo zerwali z partią ściśle ariańską. Mógł więc z łagodnością swoją papież ich sobie pozyskać tak dalece, że ci skłonni cesarza do pozwolenia na jego powrót, tym bardziej, że ci skłonili cesarza do pozwolenia na powrót papieża, tym bardziej, że Rzymianie nagląco o ten powrót się dopraszali i że wskutek tego groźne wszczynały się tam rozruchy. Tak, bardzo groźne.
Dlatego też nie utracił on po powrocie swoim miłości ludu rzymskiego, tak przeciwnego arianizmowi. No papież, tak? Bo przecież posłańcy zachodni widzieli wszystko, co się działo w Sirmium. Mogli więc dobre dać świadectwo przed całym Kościołem o wytrwalej stalości Liberiusza. Możemy więc łatwo sobie wytłumaczyć, w jaki sposób powstała bajka o upadku Liberiusza. Łagodne zachowanie się papieża w Sirmium względem Pularianów mogło łatwo dać powód do puszczenia wieści, że papież podpisał jakieś wyznanie wiary. A że Arianie wielki w tym mieli interes, aby to, co się w Sirmium działo, w dobrym dla siebie przedstawić świetle, przeto nic dziwnego, że rozpuścili pomiędzy swymi wieść, jakoby Liberiusz podpisał ich wyznanie wiary, a potem Pilata Nazego, no i nic też dziwnego, że z właściwą sobie sztuką fałszywe, a odpowiednie do tej wieści popodrabiali dokumenty, których historyczną wartość powyżej rozbieraliśmy. Na rękę bardzo Arianom były pozory. Łagodne obejście się Liberiusza z Pularianami i pozwolenie papieżowi na powrót z wygnania przez cesarza, znanego ze swej przychylności dla Arianów. To też nic dziwnego, że fałszywe te wieści o Liberiuszu tak dalece się w owych czasach rozeszły, iż Rufinowi, choć współczesnemu, trudno było prawdę od fałszu rozróżnić. Przyczynić się też niemalo mogły do utwierdzenia tych wieści fałszywych potwarze przeciwko niemu rzucane, kiedy po powrocie już swoim do Rzymu upadły na soborze w Rimini na powrót przyjął do jedności Kościoła. Nie podobało się to niektórym, więc po całym świecie, acz nieliczni, roznosili skargi swoje na papieża, że się z wiarolomnymi połączył. Perfidie manus dedit. Gorliwcy ci, na czele których byli dwaj kaplani Faustinus i Marcellinus, podobnież i świętego Hilarego, oskarżali o poblażanie dla heretyków. Ale z tytułu tego zarzutu nie mamy już potrzeby bronić ani świętego Hilarego, ani Liberiusza. Przypominam Państwu w trakcie czytania tekstu księdza biskupa Michała Nowodworskiego z końca XIX wieku o wypowiedzi papieża Piusa IX, w którym on sam nazwał kłamstwami, plotkami, bajkami to, na co powołują się obrońcy arcybiskupa Lefebvre'a, jakoby biskup Atanazy był potępiony przez papieża Liberiusza. Papież Pius IX w Quartus Supra, które całe polecam wiernym bractwa, gdzie papież Pius IX mówi również, że są tacy, którzy mówią, iż ekskomuniki na nich nałożone są nieważne, bo oni bronią czegoś tam. To było mniej więcej 100 lat przed podobnymi tłumaczeniami ze strony wiernych i księży Bractwa Kapłańskiego, Bractwa Świętego Piusa X. Czytamy więc dalej. Pierwszym może tu być święty Ambroży. Był on w tych czasach w Rzymie, kiedy Liberiusz wrócił z wygnania. Dobrze więc go znał i słyszał jego przemowy do ludu, a o tych właśnie jego naukach mówi, czym świętszy był to człowiek, tym szanowniejsze były jego słowa. Wiadomo zaś, kto był święty Ambroży, wiadomo z jaką siłą duszy walczył on przeciwko fałszowi wszelkiemu, to też ten wielki miłośnik prawdy nie mógłby w żaden sposób wypowiedzieć pochwalnych słów swoich o papieżu, gdyby ten powrócił z wygnania poniżony jakimi bądź ustępstwami poczynionymi Arianom i niegodnymi wcale wysokiej godności swojej. Drugim świadkiem z IV wieku jest Rufin, który pisze: Liberiusz, biskup rzymski,
powrócił jeszcze za życia Konstancjusza. Powrócił jeszcze za życia Konstancjusza. Czy się zaś to stało, że ustąpił jego woli, czy też, że chciał zadość uczynić ludowi rzymskiemu, tego na pewno powiedzieć nie mogę. Na pierwszy rzut oka słowa te zdają się być dosyć obojętne dla Liberiusza, ale zastanowiwszy się bliżej, dojrzeć w nich możemy dobre świadectwo jego niewinności. Bo tylko zważmy, o co tu chodzi. Wszakże tu idzie o upadek papieża, o fakt, jaki się miał spełnić na dworze cesarskim wobec biskupów z zachodu Afryki i wschodu, wobec nieprzyjaznych sobie partii, tak przy katolikach, jak przy Arianach i półarianach. O fakcie więc takim, gdyby on rzeczywiście miał miejsce, jakże w kilkanaście lat potem już nie mógł nic się dowiedzieć pisarz, który był w Rzymie i w Akwilei na wschodzie. No jak? Tak niewiadomość Rufina, jak milczenie tylu pism i pisarzy, którzy o arianizmie w owym czasie traktowali, byłoby zupełnie niezrozumiałe. Dlaczego by heretycy nie triumfowali głośniej z upadku papieża? Współcześni Epifaniusz i Febadiusz opowiadają nam, jak Arianie nie mogli dosyć nacieszyć się upadkiem Hozjusza i jak go katolikom wytykali na oczy. A tymczasem ani słowa nie mówią, aby się cieszyć oni mieli z jakiegoś podpisu liberiuszowego. Wszakże nawet donatyści powoływali się na upadek Hozjusza, dowodząc, że Kościół rzymski splamił się jednością z takim człowiekiem. A przecież daleko by im dogodniej było wskazać na głowę tego Kościoła, gdyby w rzeczy samej na niej ciążyła wina herezji. No, czemu się na papieża Liberiusza nie powoływali, skoro był papieżem, tylko na jakiegoś Hozjusza, który był mniej ważny niż papież? No absurdalne to jest. To świadczy, to jest przesłanka za tym, że że nie ma podstaw do oskarżania Liberiusza o takie sprzeniewierzenie. Sulpicjusz Severus, przyjaciel świętego Febadiusza, Marcina i Paulina, doskonale znający ówczesny stan rzeczy, pisze w swojej historii: Liberiusz został wrócony z wygnania wskutek zaburzeń rzymskich. O innej jakiej bądź przyczynie powrotu Liberiusza nie podaje nic ten historyk. Inny znów, bliski bardzo owych czasów historyk Sokrates, dzieje swoje zakończył na 439 roku, tak pisze o powrocie papieża. Liberiusz z wygnania powrócił do swojej stolicy biskupiej, gdy lud uczynił zaburzenie i Feliksa wygnał. Przeciwko woli swojej cesarz zgodził się na to. Przeciwko woli swojej cesarz zgodził się na to. A co mnie to obchodzi, że jakiś arcybiskup poparł? Arcybiskup Lefebvre też był arcybiskupem, tak? Swej cesarz zgodził się na to. Historyk nie tylko za przyczyną jedyną powrotu podaje zamieszanie w Rzymie, ale nadto wyraźnie dodaje, że na powrót ten zgodził się cesarz z niechęcią przeciwko woli swojej. Więc widocznie Liberiusz w swojej stałości zlamanym nie był. Jeszcze pewniejszym świadkiem jest Teodoret, jeden z najuczciwszych pisarzy pierwszej połowy V wieku. Uczony ten, pisząc o powrocie Liberiusza, nazywa go sławnym zapaśnikiem prawdy, a pisząc o prośbach
a pisząc o prośbach matron i ludu rzymskiego za papieżem, dodaje nareszcie: i tak powrócił wielki Liberiusz. Pytany, czy tak by mógł ten historyk opisywać powrót Inaczej. Pytamy, czy tak by mógł ten historyk opisywać powrót okupiony niegodną słabością? W starych martyrologiach pomieszczono Liberiusza jako świętego. Tak, jako świętego. Nawet u koptów zachowała się jego pamięć w poszanowaniu. To nie są moje słowa, to są słowa biskupa z XIX wieku. Tak. XIX wiek, biskup Michał Nowodworski, czytam dalej. Nawet u koptów zachowała się jego pamięć w poszanowaniu. Greckie menologium, to samo co nasze martyrologium, nazywa go rycerzem prawdy, który był od Konstancjusza wygnany, ale na prośby Rzymian powrócił. Jeszcze wyraźniej w Mensach czytamy: Konstancjusz zamierzył sobie rozerwać jedność między Liberiuszem i Atanazym, ale na próżno. W życiu kościelnym nie widać więc nigdzie najmniejszego śladu upadku Liberiusza. Pamięć jego, owszem, zachowana jako święta. Więc przeciwko niemu kilka świadectw wątpliwych lub widocznie popodrabianych, a za nim świadectwa nader wyraźne i niewątpliwej autentyczności. Wyrok możemy zostawić każdemu czytelnikowi, bo nader on już łatwy do wyprowadzenia, tak? Na zakończenie dodamy jeszcze kilka uwag. Lud rzymski przywiązany był bardzo do Liberiusza. Powodem zaś tego przywiązania była głównie niechęć tego ludu dla Arianów i silna przeciwko nim opozycja papieża. Gdy papież wraca, Rzymianie przyjmują go z zapałem, a mogli dobrze wiedzieć, co się działo w Sirmium, bo tam ich posłowie byli. Gdyby papież wszedł w jakąkolwiek zgodę z Arianami, zapal ten nie tylko byłby niewytłumaczalny, ale byłby niemożliwy. Po powrocie Liberiusza Konstancjusz upiera się przy tym, aby obok Liberiusza rządził kościołem Felix. Konstancjusz więc widocznie zachowuje się względem Liberiusza wcale nie tak, jakoby się zachowywał względem papieża, który by przystał na jego żądania. Upór Konstancjusza na podtrzymywaniu Feliksa objaśnia się jedynie stalością Liberiusza. Zresztą nigdzie nikt nie wspomina o żadnym odwołaniu ze strony Liberiusza. A jednak, gdyby papież upadł, cały świat by o tym wiedział i potrzeba by było później równie głośnego zreperowania winy. Trzeba by było odwołania Blandu. Gdy biskupi obradujący w Rimini upadli przez słabość, podobną zarzuconej Liberiuszowi, papież ten domagał się od nich wyraźnego i głośnego odwołania. Czyż podobna? Pomyślcie, czyż podobna, aby miał siłę do podobnego wezwania, gdyby sam upadł poprzednio, a upadku swego odwołaniem nie poprawił? A jednak odwołania takiego najmniejszego nawet śladu nigdzie w dziejach nie ma. A i samo zachowanie się biskupów ariańskich na soborze w Rimini pokazuje nam, że upadek Liberiusza jest bajką. Używano tam różnych intryg, gróźb, próśb i łez. Pisarze kościelni opowiadają nam o tym szeroko, a jednak nigdzie nie napotykamy wzmianki, aby się odwoływano tam do powagi jakiego podpisu papieskiego. Nigdzie. Konstancjusz tak długo miałby na ten podpis wyczekiwać, tak mozolnie miał on być pozyskany, a właśnie, gdzie najlepszy można by z niego zrobić użytek, nikt o nim nie wspomina. Czy to możliwe?
gdyby rzeczywiście jaki w tym rodzaju podpis papieża miano w ręku? Czy to możliwe? Milczenie więc zupełne w tym względzie Konstancjusza i biskupów ariańskich w Rimini jednym jeszcze więcej jest dowodem niewinności Liberiusza. Liberiusz i przed wygnaniem, i po wygnaniu nieustraszonym przedstawia się w dziejach obrońcą wiary. Nieustraszonym okazuje się w dziejach obrońcą wiary. I wówczas nawet, kiedy po upadku biskupów w Rimini świat jęknął z boleści i osłupienia, że się ariańskim obaczył, on jeden pozostał niewzruszony. Niewzruszony przy prawdzie. I przeciwko takiemu papieżowi ciężką rzucono po twarz herezji. Przeciwko takiemu papieżowi ciężką rzucono po twarz herezji. No i że ją rzucono, to mnie jeszcze dziwi, bo byłoby to w swoim czasie bardzo na rękę tym, którzy ją wymyślili. Lecz, że potwarz ta do dzisiejszego dnia w przekonaniu niektórych uczonych żyła, to przypisać można tylko albo naprzód powziętemu uprzedzeniu, albo niedostatecznemu rzeczy rozpatrzeniu i lekkomyślnemu powtarzaniu bajek historycznych. Jeszcze taka myśl, bo to jest koniec tekstu księdza Michała Nowodworskiego, późniejszego biskupa. Artykuł z czasopisma Przegląd Katolicki z 1870 roku z dnia 31 marca, wydanego w Warszawie, na stronach tegoż czasopisma 190 czy od 193 do 203. To jest koniec, a ode mnie dodam, uprzedzając zarzuty tych, którzy mówią, że no ale zaraz, to też nie jest żaden dowód, że papież nie potępił Liberiusza. To wcale nie jest jednoznaczny dowód. No bo nie musi być dowód, bo udowadniać ma ten, kto oskarża, a nie ten, kto broni. Ten, kto broni, wystarczy, że sfalsyfikuje zarzuty i tu te zarzuty są dowodnie sfalsyfikowane. Tak? Tyle. Pokazują, że rzekome potępienie ekskomunika papieża Liberiusza wobec Atanazego to plotka. Nie ma na nie dowodu. Tak? Wobec czego nie mamy prawa go oskarżać. Mówię to tym, którzy próbują zrównać falsyfikacje, czyli argumenty broniące, z argumentami oskarżającymi. Próbują wymagać od argumentów broniących dowodów bezsprzecznych na niewinność. Nie, najczęściej niewinności w ogóle się nie da udowodnić, bo ten, kto jest niewinny, najczęściej nie przewiduje tego, że go oskarżą, a więc nie szuka alibi. Nie zbiera sobie jakby dowodów na to, by się obronić. Przeciwnie, ten, kto powiedzmy chce kogoś wrobić, kto jest winny, ten szuka dla siebie jakichś potwierdzeń pozornych, czy nie takich, które można później dłużej utrzymać. A ten, kto jest niewinny, tego bardzo często trudno udowodnić mu niewinność. Dlatego mamy zasadę domniemania niewinności, która tak jak działa w przypadku zwykłych ludzi wobec siebie, tak, jest podstawą jakiegoś porządku społecznego, bo gdyby nie było tej zasady, fałszywi oskarżyciele byliby bezkarni, a ofiary fałszywych oskarżeń byłyby bezbronne. Bo wystarczyłoby oskarżyć, a ktoś niewinny nie miałby się jak obronić, bo nie przewidywałby, że ktoś go oskarży. No i byśmy uznawali, że winny, bo nie ma dowodów na swoją niewinność. Tak i tutaj. My nie potrzebujemy dowodów na niewinność papieża, na to, że nie przyjął tezy Arian, nie potępił Ariusza. My potrzebujemy dowodów na oskarżenia wobec niego. A na takich oskarżeniach opiera się teza bractwa porównująca arcybiskupa do
biskupa Atanazego, arcybiskupa Lefebvra do biskupa Atanazego. To porównanie jest niezasadne, bo opiera się na nieuprawnionych oskarżeniach, wysoce wystarczająco sfalsyfikowanych, choćby przez papieża Piusa IX, co już jest najwyższą wypowiedzią o najwyższej randze w Kościele, ale i takim tekstem, jaki tutaj przedstawiam biskupa Michała Nowodworskiego z roku 1870. Tylko że podobnie robili bardzo inteligentni, wykształceni ludzie. Też podobnie wmawiali mi coś, czego nie twierdzę, a nawet zaprzeczali czemuś, co przed chwilą stwierdziłem. Tak przypisywali mi przeciwieństwo tego, co przed chwilą stwierdziłem. Po tym, jak kilka akapitów pisałem o wyższej konieczności, powoływałem się na ten argument i pokazywałem, że kryje się za nim niestety brak zaufania do Kościoła. Oni mi mówili do mnie, ty ignorujesz kwestię, że była wyższa konieczność. Ja mówię, zaraz. Przecież przed chwilą mówiłem do ciebie argument o wyższej konieczności. Później słyszałem, po tym jak kilka akapitów argumentowałem z Pastor Eternus, nie z jednego fragmentu ex cathedra, ale z całego, o tym, czym jest nauczanie ex cathedra i o tym, że w tym dokumencie, który jest ogłoszony ex cathedra i dotyczy kwestii ex cathedra, czyli nieomylności papieskiej, w tym dokumencie, który tej nieomylności papieskiej i ex cathedra dotyczy, w tymże dokumencie jest jasno powiedziane, że posłuszeństwo papieżowi i zakaz podważania jego wyroków w sprawach wiary, moralności, obyczaju i zarządu Kościołem obowiązuje nas ogólnie. Po prostu nie wolno nam podważać decyzji papieskich w tych sprawach i mamy obowiązek słuchać. Nie ma tam ani słowa o tym, że to dotyczy tylko nauczania ex cathedra. Ani słowa. Ani jednego słowa. A więc takie tłumaczenie, że dzisiejsi papieże nie wypowiadają się ex cathedra, a więc mogę ich nauczanie podważać. To jest indywidualna opinia ludzi, która jest sprzeczna z tym nauczaniem zawartym w dokumencie Pastor Eternus, w dokumencie o ex cathedra. A tutaj Koksu o takim niku mi zarzuca, że ja neguję, iż dokument Pastor Eternus jest o ex cathedra. Że ja mówię, że on nie jest o ex cathedra. Co? Przecież dokładnie coś odwrotnego mówiłem. I tak próbują robić idiotę z człowieka. Myślę, że nie celowo, tylko to jest taki mechanizm obronny. Myślę, że nie robią oni tego celowo. Powtórzę to, co powiedziałem, żeby nie przypisano mi odwrotności tego, co powiedziałem, bo to jest notoryczne w tej dyskusji. I nie wiem, z czego to wynika. Ja mówię, a oni odwracają to i mówią B. I czasem mi się zdarza przejęzyczyć, no ale tak słucham. Później jeszcze raz mam to nagrane. No i próbuję, bo może się rzeczywiście przejęzyczyłem. Tak, ale słucham. Nie przejęzyczyłem się. Oni mi wmawiają przeciwieństwo tego, co powiedziałem. A tam padają takie słowa, moje słowa. W tym dokumencie o ex cathedra nie ma nigdzie powiedziane, że nasze posłuszeństwo tylko nauczania ex cathedra dotyczy. I owszem, gdyby uciąć to zdanie w połowie, to można by je tłumaczyć jako negowanie ex cathedra, ale ono wtedy byłoby nie stylistyczne, nie gramatyczne. W tym dokumencie o ex cathedra nie ma nigdzie powiedziane. To jest urwane w połowie zdanie, które ma ciąg dalszy. Przepraszam, że ja muszę takie rzeczy tłumaczyć, ale ja chcę Państwu uzmysłowić, z jakimi mechanizmami się spotykamy. Bo często nam to umyka i nie wiemy za bardzo, czemu bronimy się przed zarzutami, przed chochołami. Ktoś nam wmawia coś i my czasem zapominamy, co sami żeśmy powiedzieli. Ja to mówię po to, żeby Państwu pokazać te mechanizmy. Takie zabiegi często mają skutek taki, że osoba, która słyszy, że zarzucam jej się coś przeciwnego niż powiedziała, no myśli, co ja wariat jestem, czy co. To jest takie próba zrobienia z człowieka wariata. Aby się pogubił, żeby odwrócić uwagę od istoty argumentacji. Ja Państwu zwracam uwagę, tu jest najistotniejsza nie treść, nie szczegółowe kwestie teologiczne, ale logika i takie właśnie zabiegi manipulacyjne. To jest już instrukcja, jak rozmawiać, na co zwracać uwagę. Nie zawsze trzeba ludziom odpowiadać, tylko nie dać się wciągnąć w takie mechanizmy. Brniesz dalej w butną próbę pouczania.
zamiast przeprosić za wykazane Panu wprowadzenie ludzi w błąd, fałszywe oskarżenie. Unik i zmiana pozycji ad personam to jest kolejny zabieg. Przechodzi do pozycji pouczającego eksperta. Pisze tonem protekcjonalnym, niemal jak do podwładnego, tak jakby się, i to jest częste u młodych ludzi w bractwie, takich szczawików, co kilkanaście lat mają, a pouczają wszystkich i używają języka takiego, jakby naczytali się starych encyklik papieskich i próbowali się wypowiadać tak jak papież w tych encyklikach do swoich poddanych. No nie, oni papieżami nie są. Z pozycji wyroczni. Ty musisz się poprawić, ty popełniłeś błąd, tutaj popełniłeś błąd. Nie, w ogóle nie słuchają, co się do nich mówi, tylko tego chochoła takiego obalają z pozycji wyroczni. Ty popełniłeś błąd, ty się musisz poprawić. Jak się do nich mówi, ale ja tak nie powiedziałem, to oni dalej, ale popełniłeś błąd. Nie słuchają, gdy się im wypełniało. Zdanie wcześniej, on definiował, czym jest ekskatedra, a potem mówił, nie pan jest od definiowania. Czyli jemu wolno definiować, ale później argument, nie ja jestem od definiowania, że abstrahując od tego, że niczego takiego nie definiowałem. Absurd na absurdzie. Brak logiki, w ogóle mijanie się z wypowiedzią oponenta całkowite. Takie jej zafałszowywanie, że po prostu nie wiem, jak to jest możliwe. I to inteligentni ludzie to robią. Wierzą tej narracji. Tu musi tutaj jakiś zły duch, inteligentniejszy od człowieka, zaciemniać ludzkie umysły. Musi. To jest niemożliwe, żeby tak bystrzy ludzie tych błędów logicznych w wypowiedziach księży Bractwa Wiernych nie widzieli. Zafałszowywanie cytatów o dymie szatana, o powoływanie się na tego papieża Liberiusza i Atanazego. To jest niemożliwe, żeby ludzie sami, ja wiem, że wielu z nich szczerze to wierzy. To nie jest przykład tylko wypowiedź jednego komentatora z internetu. To jest narracja, którą zainicjował sam arcybiskup Lefebvre, co uzasadniałem w książce Strażnicy Tradycji, gdzie pokazywałem, jak on zainicjował wypowiedzi. Gdy mi na przykład mówili, na przykład słyszałem argument, że arcybiskup Lefebvre nigdzie nie odrzucał soboru, a więc oczerniasz go, manipulujesz, popraw swój błąd. Myślę, zaraz, kurczę, wszyscy w środowisku mówią, że sobór trzeba odrzucić, sobór zły, księża tak mówią, a ty niektórzy nigdy tak nie mówił. Ktoś ze mnie idiotę próbuje robić? I wtedy przytaczam arcybiskupa Lefebvre'a, jego słowa. W książce wydanej przez wiernych bractwa. Nie w tekstach wrogów bractwa, tylko ja się powołuję tylko na teksty polecone mi przez księży bractwa i przez wiernych bractwa. Tylko na to. Na to, co oni mi polecili. Na nauczanie przedsoborowe. I tam arcybiskup Lefebvre mówi, wyrzuca, wytyka, oskarża innych za to, że uznają sobór i mówi, że jeśli uznają oni sobór, znajdą się w całkowitej sprzeczności ze sobą. Znajdziemy to w książce Aby Kościół trwał, wydanej przez wydawnictwo Tedeum w 2011 roku przez wydawnictwo Bractwa Świętego Piusa X, związane z tym bractwem. Słowa arcybiskupa Lefebvre'a. Później mówi, że wszystko, co jest efektem soboru, jest negatywne. Wypomina innym uznawanie soboru. A jeśli wypomina uznawanie soboru, to twierdzi, że soboru należy nie uznawać. A jeśli soboru należy nie uznawać, to jest jednoznaczne z tym, że należy sobór odrzucić i tak uznaje arcybiskup Lefebvre, który ma tytuł książki Oskarżam sobór. Ja na to usłyszałem argument, ale oskarżać to nie znaczy odrzucać. No przecież wiadomo, że nikt nie odrzuca soboru w tym sensie, że odrzuca fakt jego istnienia. No, fakt ten zaistniał, sobór był. I to uznaje i bractwo, i ci, którzy jakby zgadzają się z nauką soboru. Przez odrzucanie soboru uznajemy w sposób oczywisty oskarżanie tego soboru, niezgadzanie się z jego nauką jako całością. Nawet jeśli ktoś zgadza się w 90 czy 80, jak mówi ksiądz Sztelin, w 80% z soborem, no to w całości go odrzucacie. Tak samo możemy powiedzieć, że się zgadzamy w 80% z protestantami, ale w całości odrzucamy protestantyzm. I takich idiotów próbują z nas robić. Nie, no musi za tym stać zły duch. Inteligentniejszy od nas. Jeżeli nie stoi za tym po prostu zła wola ludzi, a nawet wtedy stoi zły duch. A tego nie chcę zakładać. Chcę zakładać i wiem, że wielu ludzi szczerze w to wierzy. Zapewne również księży bractwa. Przykład świętego Pawła jest chybiony,
bowiem nie upomniał on Piotra za żadną urzędową decyzję, a to jest urząd święty. Święty Paweł nie upomniał Piotra, papieża, za żadną urzędową decyzję, czy też nauczanie, ale za zachowanie sprzeczne z nauczaniem tego samego Piotra, czyli za hipokryzję. Komentarz widza jest więc próbą zdominowania dyskusji przez nauczanie o oczywistościach poprzez pouczanie o oczywistościach, przy jednoczesnym ignorowaniu niewygodnego dla niego faktu, że Kościół wymaga od wiernych posłuszeństwa także wobec nauczania zwyczajnego i decyzji administracyjnych papieża, takich jak bezprawne święcenia biskupie, do których autor materiału, czyli ja, się odnoszę. Tak? A on dalej. Panie Janie, proszę nie narażać się na śmieszność z przywoływaniem na arbitra sztucznej inteligencji. Chłopie. Roksu koksu. Choć przyznaję, popełniłem błąd. Należą się przeprosiny. O, no brawo, brawo. To teraz przeczytałem, bo to się pojawiło. Aha, ten komentarz się pojawił już. Aha, ale tak. Ale najpierw proszę się nie narażać na śmieszność. Tak zaczął, a później to już w trakcie zaczęło się jakby 25 minut po rozpoczęciu tego live'a. Pojawił się ten komentarz dopiero, tak? Proszę nie narażać się na śmieszność, ale choć przyznaję, popełniłem błąd, należą się przeprosiny. Pańskie rozumienie posłuszeństwa wobec nauczania zwykłego jest jednak błędne. Posłuszeństwo ludziom, w tym papieżowi, jest podporządkowane posłuszeństwu Bogu. W sytuacji zniekształcania Ewangelii istnieje obowiązek wierności Chrystusowi. Dlatego właśnie, no ale to tak samo może Marcin Luther powiedzieć. Skąd ty wiesz, że rozumiesz dobrze, jaka jest wierność Chrystusowi? Papież też uważa, że on jest wierny Chrystusowi i tradycji, a więc to jest błędne koło w rozumowaniu taki argument, bowiem w sytuacji, kiedy dwaj się spierają, co jest wiernością Chrystusowi, to papież jest ostateczną instancją i wyrocznią. Kiedy spór jest o to, co jest wolą Ducha Świętego, jak rozumieć naukę i objawienie, to papież jest ostateczną instancją i wyrocznią, mówiącą nam, jak rzeczywiście rozumieć naukę Pana Jezusa. I się nie da inaczej. Co się tu odpięło? Kurczę, palec mi w los tutaj, patrzcie, nie mogę wyciągnąć.